Dzisiaj mamy takie zielone tło, niczym jakiś leśny mech normalnie. Więc dzień dobry, kochani. Witam wszystkich serdecznie, Michał Michalski z tej strony. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić jeden temat, o którym jest już dość głośno w świecie kryptowalut, a konkretnie chodzi mi o CryptoXen. Jest to, można powiedzieć, że lekko sekciarskie społeczeństwo, co nie do końca mi się podoba. Jest ono również w pewien sposób połączone z heksygonami, jak to się nazywa? Heksymalistami, można tak powiedzieć. Jest taki kanał. I tym się właśnie zajmiemy. Pokażę Wam tylko wejście do tej króliczej nory. Później musicie zrobić trochę, włożyć trochę własnej pracy. Możliwe, że będzie się pojawiać więcej materiałów o Xen. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, co to jest, jak to w ogóle się mintuje, jak to można zdobyć. Pokażę Wam tutaj kilka również narzędzi, dzięki którym możemy przyspieszyć naszą produkcję Xen. I na koniec mam jeszcze fajną niespodziankę, także oglądaj do końca i już nie przeciągając, oczywiście zapraszam na intro! Więc naszą opowieść, drodzy Państwo, możemy oczywiście zacząć od konta na Twitterze tego właśnie jegomościa, który wcześniej był programistą, architektem tutaj dla Google. Jest on również founderem takich portali jak ImageShack, gdzie możemy uploadować sobie tutaj obrazki, jak i również Imagizer, który służy do optymalizacji obrazów na aplikacjach, jak i również na stronach. Chodzi o to, że po prostu jak masz stronę, to nie chcesz mieć takich ciężkich obrazów i potrzeba je właśnie zoptymalizować, żeby one się szybko ładowały. Całkiem spoko rzeczy zrobił. Więc wymyślił on sobie taki projekt Xen, który właściwie to nie kosztuje nic, a musimy zapłacić tak jakby za wymintowanie tego tokena. Jest ten token cross-chainowy, nie multi-chainowy. To znaczy, że istnieje na wielu sieciach, konkretnie do tej pory, przynajmniej na sieciach EVM. Czym jest EVM? EVM to Ethereum Virtual Machine. Chciał przycwaniaczyć, ale spalił trochę. Budują oni tutaj przeróżne rzeczy na tym Xenie. Czasami zdarzają się jakieś shitcoiny właśnie, jak tu jakiś Xendog. Generalnie zalecam ostrożność, bo nigdy nie wiadomo, z czym tutaj się łączymy. Czasami na przykład konto może zostać zhakowane i później taki Jack Levin tutaj retweetuje jakieś dziwne skamy. Zauważyłem, że teraz jest dość sporo haków, jeśli chodzi o SEI. Na SEI Network zbliża się network i ludzie robią fake konta, gdzie na przykład podlinkują Wam formularz, gdzie chcą, żebyście się tutaj podłączyli gdzieś pod jakąś stronę lub żebyście im podali Wasze seedy. Nikomu nigdy nie podawajcie Waszych haseł seed, bo oczywiście wiąże się to z utratą środków, jakie macie na tym portfelu. Tak samo widziałem, że dzisiaj na przykład zhakowali Discord SparrowSwapa. Na SEI tam również było ogłoszenie, że tutaj już można pobrać airdrop i tylko kliknij i się połącz. Jest to naprawdę plaga ostatnio, do tego jeszcze jest sporo tych shitcoinów na Arbitrum. Ja trochę się boję tego odbierać. Widziałem, że Mikołaj tam jeszcze z tym walczy, ale zawsze bierzcie na to poprawkę. I tak samo nie trzymajcie pieniędzy na giełdach. Ostatnio było dużo akcji, jeśli chodzi o depozyty. Pamiętajcie, żeby sobie wypłacić te pieniądze na Wasze portfele. Nie trzymajcie pieniędzy na giełdach. Dobra, teraz takie na otrzeźwienie, ale lecimy dalej. To jest chyba jego pies w ogóle i dlatego tutaj jest taki shitcoin. No i tego shitcoina też właśnie trzeba palić Xen, żeby mintować tego shitcoina. Więc nie wiem, czy ja mogę sobie tak po prostu to zrobić, czy ja muszę... To jest na devnecie w ogóle, X1. A co jest najważniejsze, to właśnie sieć, na której będziecie... Tak, muszę mieć tutaj tego Xena, żeby spalić go i dopiero wtedy mogę wymintować sobie Xendoga. Także to jest akurat opcja dla właścicieli już. Ok, więc możemy sobie wskoczyć tutaj. Strona nazywa się xen.network i generalnie tu na przykład możemy sobie wybrać sieć, na której będziemy konkretnie mintować tego Xena. Mają nawet już tutaj Pulse Chaina, tą testnetową wersję V4. W ogóle ostatnio wyszła V4, klikaliśmy sobie V3 chyba. Bardzo możliwe, że niedługo mainnet, także to the moon. Ok, i z tego co udało mi się dowiedzieć, to oczywiście mintowanie na Ethereum jest najdroższe. Jednak ze względu na wielkość tej
tej sieci, wsparcie jakie dostajemy i bezpieczeństwo, to te tokeny po prostu są tam więcej warte. Na początku tego nie kumałem, ale wartość też jest zależna od infrastruktury, tak jakby całej tej sieci. No i dodatkowo od kosztów transakcyjnych, bo to jest koszt uzyskania naszych tokenów. Więc na przykład takie tokeny oczywiście na sieci Binance Smart Chain czy na Polygonie będą dużo tańsze niż te, które będą wymintowane na Ethereum. I jeśli chodzi o bridge, to przynajmniej tutaj do tej pory nic takiego nie widziałem. Więc jeśli mintujemy sobie na Binance Smart Chain tego Xena, to ten Xen tam zostanie. Tutaj jak sobie wejdziemy na ten Binance Smart Chain, to również mamy statystyki, supply, jakie tu jest APY, bo również możemy sobie zastejkować ten token i mają oni tutaj NFT-ki. Te NFT-ki właśnie służą do produkcji Xena. Tak jakby kupujemy paczkę w postaci tego NFT, no i to NFT będzie nam akumulował Xena później, bo żeby wymintować tego NFT, no to trzeba spalić Xena i wtedy za tego NFT właśnie dostajemy z powrotem Xena. Wydaje mi się, że tam jest dodatkowy jakiś fee, jeśli chodzi o spalanie właśnie i to powinno powodować wzrost ceny. Nie musicie generalnie mintować tego Xena, możecie go również sobie kupić na giełdzie. Na Uniswapie można go sobie kupić. I jak sobie tutaj wejdziecie, to tutaj jest właśnie adres tego smart kontraktu. To nas przełączy teraz na ten. Możemy sobie tutaj wejść na Uniswap i tutaj proszę bardzo jest sen. No do USDC to akurat tutaj jest, wydaje mi się, mała płynność i nieopłacalna by była taka transakcja, ale chciałem sprawdzić, czy mi coś pokaże. Więc 10 tysięcy Xen kosztuje mniej więcej 6 centów. No wydaje mi się, że to jest raczej długoterminowa zabawa i może warto jest uczestniczyć raz na jakiś czas. Jak wstaniecie sobie z rana w sobotę czy w niedzielę, to może warto będzie sobie tutaj wymintować. No bo musicie uważać na te koszta transakcyjne. To jest tutaj jedyny koszt, jeśli chodzi o pozyskanie tych krypto. Tu możemy sobie, wymintujmy sobie na przykład, gdzie jesteśmy, na tym Ethereum. Na Ethereum może być teraz dość drogo, ale spróbujemy. Więc musimy określić, na jak długi czas będzie trwał ten mint. To znaczy, że jeśli wpiszemy tutaj na przykład 5 dni, to za 5 dni dopiero będą dostępne te tokeny. Klikamy tutaj, potwierdzamy na naszym MetaMasku. Zobaczymy, ile nas będzie to kosztować. Co on mi tu w BNB pokazuje? Co? Tu jest niby Ethereum, tutaj też mamy Ethereum. Dobra, jeszcze raz robimy restart. Zmieniłem sieć po prostu. $13 teraz. No to jest dość drogo. Dobra, możemy olać sprawę. Dzisiaj na wizji jedynie zrobimy sobie jakiś Binance Smart Chain może, bo trochę mi jednak szkoda. Znaczy $12 to jeszcze nie jest aż tak źle, ale to wydaje mi się, że bym przepłacał wtedy, także nie opłaca mi się po prostu. I tutaj płacę 16 centów. Płatne w BNB oczywiście. Wydawało mi się, że kiedyś testowałem to na tym adresie już, ale możliwe, że nie, a możliwe, że nie pamiętam. Dobra, tu jak wejdę w Mint, to mam jakiś, ale mam na 400, mam full opcję. Co, ja nie przełączyłem tego, czy co? Chyba się zgapiłem. Aha, no i tutaj też trik polega na tym, że teraz jak odpaliliście sobie ten minting, to już tutaj nie możecie na tym wymintować. Musicie założyć kolejny adres. No i istnieją takie właśnie boty, które chciałbym wam pokazać. Tutaj jest taki coin pool i tutaj jak się podłączycie, to możecie wybrać sobie, na ilu kontach konkretnie będziecie to robić i na ile dni to robicie. Tutaj oprócz tego są jeszcze audyty do kontraktów, to może wam się przydać na przykład do skanowania tych shitcoinów. Macie gas price, ja akurat używam tutaj takiej wtyczki, nie wiem czy to będzie widać. Będzie widać. W tym momencie 42 gwei, więc dość sporo. Z tego co słyszałem od szanownych ksenowców, to około 16-20 gwei opłaca się mintować tego ksena. A tutaj możecie to robić w postaci właśnie takich paczek. Dobra, ale jest to dużo większe narzędzie niż tylko ten batch minter. Mam tutaj kolejne stworzone przez jakiegoś tutaj typka. Podobno jest on dość znany w świecie Xena, Józef Jarościak. Bardzo możliwe, że jest lub ma jakieś korzenie polskie. Ok, więc tutaj są w ogóle wszystkie łańcuchy, które są dostępne. Jest on nawet na OKX. Sprawdźmy sobie tego Evmosa. Więc tutaj mamy mnóstwo statystyk i mnóstwo
danych, jakie chcielibyśmy zobaczyć. Była lekka pompa tutaj i odreagowanie. No tego narzędzia to muszę się przyznać bez bicia, że jeszcze się nie nauczyłem, nie kumam. Znalazłem, później też wam pokażę źródła, z których czerpię informacje. Xen Turbo to jest podobno najnowszy bot. Też w jakimś wideo wam go już chyba pokazywałem. Mamy tutaj Xen Monitor, możemy sobie też claimować w pewien sposób na automacie. Dobra, i mamy też tutaj minter. Też można sobie mintować na automacie, ale jeśli chcecie się tak po prostu pobawić, potestować, to możecie użyć tego manualnego tutaj mintera u nich na stronie. Ja może przełączę się jeszcze na Polygon. No data. No super, ale ja bym tutaj chciał wymintować sobie, tylko no nie na taki, chciałem na 5 na przykład. Start. Tutaj musimy się podpisać i zapłacić fee transakcyjne i przy odbiorze również płacimy to fee transakcyjne. Dobra, później możemy go sobie jeszcze tutaj wrzucić w stake. Ja na razie nie mogę, ponieważ jeszcze nie mam żadnego odebranego. I tutaj są NFT-ki. Są one tutaj różne kategorie. Tutaj wpisujemy ilość adresów, na których chcemy sobie wymintować. To jest po prostu taka ich jednostka virtual, jak oni to nazywają, Virtual Minting Unit. No i ta jednostka reprezentuje ilość portfeli, więc na jednego to nawet się nie opłaca tego robić. No ale tutaj też, znowu, żeby wymintować sobie tego NFT-ka, to musimy posiadać jakiegoś ksena. Kategorie są tutaj Apex, Limited i Collector. Wszystkie te NFT-ki są dostępne na OpenSea. Możecie sobie sprawdzić. Tutaj akurat jesteśmy po stronie Ethereum. No i te kolektory to są chyba najmniejsze ze względu na to, że mają tutaj najniższy floor price. Dobra, chyba już wiem. Czyli do kolektora nie potrzebujemy mieć ksenów, tylko do tych dwóch wyższych. Tutaj płacę 11 baksów. Network Busy, a nic to płatne w Matiku. Jeszcze mi dali promocję na 9 Matików. Teraz to dobra, niech się mintuje. Stestujmy to. 9 Matików to nie jest jakiś majątek. Dobra, jest. Skoczył. Proszę bardzo. Tu możemy sprawdzić, ile mniej więcej dostaniemy. I mamy przycisk Claim od razu. Co tam się chowa? Marketplace. Czyli mamy odnośnik do OpenSea, gdzie możemy od razu sobie sprzedać tego NFT-ka, tak? No ale ja nie chcę go sprzedawać. Ja chcę po prostu wymintować sobie trochę tego ksena. Tutaj mamy jeszcze staking. Jeszcze go chyba nie widzi. I burning, czyli można spalić. I OG minting. No jest tego naprawdę, jest tutaj tego sporo. Oni też budują kolejne NFT-ki na tej sieci devnetowej tam. Widziałem, że jakiegoś Xelona zrobili, czy coś takiego. Tutaj jest mnóstwo danych. O, tutaj jest ten Xelon i DBX jakiś. I jest jeszcze jakiś Dexen. Tego Dexena właśnie się uzyskuje po spaleniu Xena. Więc no, jeśli chodzi o cenę, to chyba bardziej bym obserwował tutaj właśnie supply albo kapitalizację. I to wam już pokazywałem. Tutaj jest wykres. Widać, że no było mocne wybicie i teraz była lekka korekta. I widać, jakbyśmy się zbierali tutaj dalej. Wolumen bardzo mocno skoczył. No i jak sobie wyzoomujemy, to tak tu już poleciało, ale widać, że zaczyna się coś tutaj dziać. Także wydaje mi się, że warto jest się zainteresować. No były tutaj konkretne wzrosty. Sprawdźmy, ile to było procent. 700%. To jest do teraz. A całkowicie od dołka 1200. Czy możliwe, że my tu wchodzimy na górce? Nie no, generalnie patrząc na ten wykres, to nie wiem, gdzie tu jest górka, ale wiem na pewno, gdzie tu był dołek. Więc chciałbym wam pokazać ten projekt jako ciekawostkę, bo wydaje mi się, że bardzo ciekawe rzeczy mogą się tam dziać. A tu Kowalski nam psuje zabawę, że bańka pękła. No ale no wydaje mi się, że to bardziej korekta niż ten. W ogóle tutaj się śmiałem, że Patryk ma więcej lajków od Kowalskiego, a później sprawdziłem swój post, i okazało się, że ja mam więcej od wszystkich. No i tam trochę się śmieję a Kowal wydaje mi się, że też tutaj sprawdza sentyment po prostu. Chciałbym was zaprosić na kanał Mini Krypto, tutaj dowiecie się chyba wszystkiego. W miarę rzetelnie pokazuję te wszystkie informacje. Korzystałem właśnie z jego wiedzy, także jeśli się interesujecie tematem, to możecie zostawić mu tu suba. Jeśli chodzi o te technikalia, to jest mocno zajarany tematem, także też obserwuję ten projekt na bieżąco. No i jeśli chodzi o Xena, to wydaje mi się, że to już by było na tyle. Dajcie znać, jeśli interesujecie się tematem, a tak poza całą
tą historią, to jest nowe głosowanie na Stargate i Galaxy, także jeśli mieliście zastejkowane wasze tokeny, to powinniście mieć możliwość głosowania tutaj właśnie na tej platformie. Wcześniej miałem jakieś problemy z RPC, czyli z siecią. O, i teraz widzę, że też mi tutaj coś nie przyjęło. No, coś nie trybi. Drugi raz na innej sieci sprawdzam. Dobra, tak czy siak możecie sprawdzić sobie u siebie i zagłosować. Nigdy nie wiadomo, kiedy jedno głosowanie da nam $1000, a poza tym mam super opcję tutaj na Bybit. Tylko jest problem, bo jest to opcja tylko dla nowych użytkowników. I można wygrać iPhone'a 14 Pro Max. Proszę Państwa, akcja trwa do 12 maja. Jezu, Michał, złap oddech. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Co trzeba zrobić? Zarejestrować się, KYC level 1. Level 1, tak jest. Robimy elegancko depozyt na $100 w ciągu 7 dni od rejestracji. I później musimy zrobić trade. Jeśli robimy to na spocie, to musimy zrobić wolumen na $200, czyli kupić i później sprzedać. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Kupujecie $100 w USDC używając USDT, a później sprzedajecie z powrotem do USDT i już macie wolumen zrobiony, więc jest to super proste. Lub możecie też zrobić wolumen 1000 na dźwigni. Ze względu na to, że tam możecie sobie podkręcić, no to trzeba to zrobić trochę większy. I zapraszam wszystkich do skorzystania. 12 maja, tutaj jest do 11, ale dzień później wybiorę po prostu jedną szczęśliwą osobę, która dostanie takiego iPhone'a. Jeśli chodzi o depozyty z subkont, to nie będą one wliczane, tylko depozyty one click buy, peer to peer albo depozyty fiat będą tutaj liczone. Wszystkie podejrzane akcje mogą doprowadzić do dyskwalifikacji Twojego konta, no i musi być tutaj 50 osób. Ze względu na to, że takie są koszta po prostu. 50 osób zakwalifikowanych i wtedy rozpoczynamy losowanie. Drodzy Państwo, życzę Wam wszystkiego dobrego. Sprawdźcie, czy siostra, czy brat nie mają przypadkiem konta na Bybit, może im się przyda. No a ja zadbam o to, żeby tutaj było te 50 osób i dzięki wielkie, zostaw łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Siemanko, pozdrów.